Cześć! Porozmawiamy sobie dzisiaj o radiotelefonach PMR. Często zadajecie pytanie, jaką PMR-kę sobie kupić. Moja odpowiedź zazwyczaj jest taka sama i brzmi Motorola. Motorola jest naprawdę dobrym sprzętem. Dla zastosowań amatorskich jest całkowicie wystarczająca, a nawet więcej. Więc z racji na rzetelność i wytrzymałość śmiało polecam Motorola. Ale skoro Motorola, to jaką? I zawsze mi się nasuwają dwa modele, z racji tego, że są bardzo łatwo dostępne, nie kosztują dużo, a właściwie stosunek ceny do jakości oferowanej jest bardzo dobry i wypośrodkowany. Można je kupić nawet w sklepach z elektroniką, w takich sieciówkach. I są to Motorola T62 oraz Motorola T82 Extreme, tak jak ta, oraz T82 bez Extreme. I porozmawiamy sobie dzisiaj o tych dwóch radiach, zobaczymy co wspólnego, a jakie różnice mają ze sobą oba. Oba radiotelefony mają 8 kanałów z możliwością rozblokowania do 16 i może to zrobić każdy użytkownik posługując się kombinacją klawiszy. Nie trzeba niczego programować. Oba mają 121 podkanałów, które tak naprawdę są tonami otwierającymi squelch. Oba mają też do pół wata mocy. To czy mają taką samą moc, sprawdzimy sobie potem. Więc z parametrów wydawałoby się, że bardzo zbliżone do siebie radiotelefony. I faktycznie. Jednak po większych oględzinach można zobaczyć większe różnice. Przede wszystkim w funkcjach oraz obudowie. T62, jak widać, jest mniejszym radiem. T82 większym, za tym idzie cięższym radiem o 30 gramów, czyli w sumie niewielka różnica. Zobaczymy sobie, idąc po jego krawędziach, co mają ze sobą wspólnego. Oba są ładowane z gniazda USB, tam jest mikro USB. To jest dobra informacja, ponieważ możemy ładować wszelkimi ładowarkami samochodowymi czy telefonicznymi, albo z powerbanku. Z tyłu mamy klapki, które kryją pod sobą akumulatorki. Producent dostarcza w zestawie 800 mAh, ale jest możliwość do kupienia 1300 mAh. I taki duży akumulator starcza według producenta na aż 29 godzin mieszanej pracy, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jednak producent umożliwia wymianę akumulatorka, tego oryginalnego, na 3 baterie bądź 3 akumulatorki. Jedyną wadą tego rozwiązania jest brak możliwości ładowania innych akumulatorów posługując się gniazdem USB. Nie trzeba ładować w osobnej zewnętrznej ładowarce. Obie z tyłu mają wejścia na klips i oba klipsy są takie same. Pasują i do T62 i pasują do T82. Kolejna krawędź daje nam takie same przyciski PTT, takie same przyciski do parowania. Parowanie urządzeń to jest świetny sposób na zaoszczędzenie czasu i nerwów, kiedy mamy do czynienia z wieloma osobami w grupie, niekoniecznie umiejącymi się posługiwać takimi radiami. Wygląda to w ten sposób, że ustawiamy jedno radio, po czym parujemy za pomocą tego przycisku wszystkie radia w naszej grupie. Bardzo zaoszczędza czas, bardzo zaoszczędza nerwy. No i mamy pewność, że wszyscy nadają i słuchają dokładnie tak samo. Front panel różni się i się nie różni. Przyciski na pierwszy rzut oka wyglądają dokładnie tak samo. Bardzo rzuca się w oczy brak wyświetlacza w T82. To jest spowodowane tym, że wyświetlacz jest ukryty pod transparentnym plastikiem i wygasza się, kiedy nie jest używany, co też wpływa znacząco na zużycie baterii. Różnicą jest też to, że T82 ma
kłódkę blokującą klawisze, gdzie T62 ma włącznik. Jest to spowodowane prostą rzeczą, mianowicie T82 ma pokrętło służące do włączania oraz głośności. Na górze widzimy, że oba radia mają gniazda jack 2,5 umożliwiające podłączenie słuchawki, ale też słuchawki razem z mikrofonem. Czyli radio możemy mieć przymocowane na przykład na plecaku, na kamizelce taktycznej, gdzieś poza naszą dłonią i będziemy używać wtedy słuchawek, które mamy włożone w ucho bezpośrednio lub mikrofonu głośniku. To tyle z takich samych rzeczy. Przejdziemy do T82, która tych funkcji ma więcej, więc sobie ją szerzej opiszemy. Mianowicie T82 ma dodatkowo latarkę. Dla kogoś może być to ważne. Jak świeci? Tak jak świeci jedna słabej mocy dioda. Ale trafić kluczami do zamka, czy poszukać kluczy, które upuściliśmy na ziemię, taką diodą można. Dodatkowo mamy przycisk alertu, który jest tak skonstruowany, że naciskając i przytrzymując uruchamia sygnał dźwiękowy alarmujący wszystkich ludzi w naszej grupie. Ponadto na chwilę uruchamia się PTT, nadawanie i możemy podsłuchać to, co się dzieje u osoby, która uruchamia ten alarm. I oczywiście to się dzieje po przyciśnięciu guzika, już dalej bezobsługowo. Z najważniejszych różnic, które dostrzegam w takim użytkowaniu codziennym, jest to, że oba radiotelefony można włączyć tak zwaną funkcję monitor, czy też wyłączyć squelch, blokadę szumów. Różni się to działaniem znacząco, mianowicie w T62 możemy to wyłączyć na stałe do pierwszego naciśnięcia przycisku PTT, nie trzymając klawisza. Natomiast w T82 z tylko Motorola znanych przyczyn musimy trzymać cały czas ten guzik przyciśnięty, żeby mieć odblokowaną blokadę szumów. Jest to trochę irytujące, tym bardziej kiedy używamy tego radia w złych warunkach atmosferycznych, kiedy na przykład jesteśmy na mrozie, na silnym wietrze i palce mamy skostniałe, zgrabiałe, ale musimy wciskać ten guzik cały czas. Dobrą wiadomością jest to, że oba radiotelefony cechują się świetnym odbiornikiem i świetnie działającym squelchem. To znaczy, one nie przepuszczają szumów, które pojawiają się zawsze w eterze, jakichś zakłóceń, których nie powinny przepuścić, ale jeśli jakiś użyteczny sygnał do nas dociera, one go zazwyczaj przepuszczą. Rzadko kiedy jest tak, że nie przepuści nam rozmowy, nawet cichej, ale po otwarciu squelcha my ją słyszymy. To jest świetna wiadomość. To, jak się różni, pokażę Wam na przykładzie tutaj T82. Przyciskamy monitor, puszczamy, no i przestaje nam szumieć. W T62 mamy dwie funkcje monitora. Pierwsza to przyciskamy przez chwilę. I za długo przytrzymałem. Ale jeśli przytrzymamy chyba poniżej 3 czy 4 sekund, to wtedy mamy krótki podsłuch i puszczając włącza się z powrotem blokada szumów. Natomiast przyciskając dłużej, kilka sekund, uruchamia się na stałe, co jest świetne, właśnie ponieważ możemy sobie słuchać i szukać kogoś z sygnałem, bo takie kręcenie wbrew pozorom naprawdę pomaga. Możemy, przesuwając się czasami pół metra, złapać kogoś, przesuwając się w drugie pół metra, już kogoś stracić. Znaczną różnicą jest też głośność tych radiotelefonów. Dla osób, które chcą słuchać na słuchawkach albo chcą słuchać cicho, żeby nie wiem, całego obozowiska nie zbudzić,
albo są takie sytuacje, kiedy woleliby nie zostać wykryci. Niestety T82 jest bardzo głośne na najniższym poziomie wysterowania. Zobaczcie, jaką różnicę mamy. To jest najciszej, to jest na jedynce w T62. Niestety w T82 jest to dużo głośniej. I to było na najmniejszej głośności. Czy jest to duża niedogodność? W takim normalnym, turystycznym użytkowaniu raczej tego nie zauważymy. Raczej wtedy, kiedy wymieniłem przed chwilą te powody. Ważną cechą T82 Extreme jest jego odporność na warunki atmosferyczne. Chciałem powiedzieć wodoodporność, ale to nie jest wodoodporne radio. Producent zarzeka się, że radiotelefon ma indeks IPX4. Co to oznacza? Oznacza to, że powinno wytrzymać bryzgi wody, krople wody z każdego padającego kierunku przez 1 minutę, polewając 10 litrami wody. Czy też na odwrót, powinno wytrzymać 10 litrów wody lane przez 1 minutę. Oczywiście nie zwartym strumieniem, oczywiście nie zanurzając w 10 litrach wody, ale mowa tutaj o bryzgach. Wiadomo, że chodzi tutaj o to, żeby na jakimś deszczu, gdybyśmy włożyli do kieszeni i silnie się spocili, pył, kurz, tego typu rzeczy nam nie wpłyną negatywnie na to radio, ale oczywiście jeśli wpadnie nam do kałuży, czy wpadnie nam w ogóle do wody, no mamy tutaj marne szanse, że przetrwa to radio. Ale fajnie, że jest. Dla wielu osób, które aktywnie spędzają czas w ciężkich warunkach, bądź potencjalnie niebezpiecznych dla urządzeń elektronicznych warunkach, standard IPX4 może być właściwie czymś, co jest kluczowe i przeważające za tym, żeby kupić to radio. Będziemy sobie rozkręcać, potem Wam pokażę różnicę wewnątrz i pokażę Wam uszczelkę, która jest w środku, bo właściwie ten IPX polega na tym, że jest uszczelka dookoła tego urządzenia. W takim razie przejdźmy do rozkręcenia tych urządzeń. Muszę wlutować gniazdo antenowe, wylutować te anteny, które są tam wbudowane fabrycznie. Zobaczymy sobie, czy one wymiarami różnią się wewnątrz, tak samo jak różnią się na zewnątrz o te pół centymetra, ponieważ w T82 może być to tylko zabieg marketingowy. Dłuższa antena, większy zasięg. Wiecie, jak to działa. Długość ma znaczenie. W wypadku anten oczywiście. Także sobie to wszystko sprawdzimy. Ok, rozkręciłem oba urządzenia. No różnic jest kilka, ale w zasadzie najważniejsze jest to, że T82 Extreme ma tą uszczelkę, która zabezpiecza, no i która zapewnia nam te IPX4. Co tutaj jeszcze z różnic jest, to Wam pokażę na końcu tych pomiarów jako smaczek. Natomiast widzimy tutaj wszystko w porządku, mamy ekranowane, radia, czyli tak być powinno. Odlutowałem anteny, przylutowałem już do T62 gniazdo i będziemy sprawdzać sobie moc wyjściową. Potem zrobię to samo z T82. Ok, radio jest podpięte do miernika, jest podane zasilanie, antena jest wylutowana, w jej miejsce jest gniazdo wlutowane, przytrzymam i patrzymy sobie na pomiary. Zrobię 3, żeby wyciągnąć jakąś tam średnią. 27,2 dBm. 27,2 i znowu 27,2 dBm.
To znaczy, że rzeczywistej mocy wyjściowej mamy 27,2, daje nam 524,8 mW, czyli 0,52 W. I to jest niespodzianka, bo sądziłem, że ma mniej, ale ma 500 mW. Jeszcze jedną rzecz, którą chcę zrobić, mianowicie zobaczyć, jak bardzo stabilizowane jest napięcie na końcówkę mocy. Baterie nowe włożę w miejsce akumulatora. Osiągniemy tym troszeczkę wyższe napięcie i zobaczymy, czy to w ogóle cokolwiek nam zmienia. Baterie zamiast akumulatorów są włożone. Zobaczymy pomiar mocy. 22. 28,3. 28,3. 28,3. No, różnica jest niewielka, tak naprawdę. Właściwie pomijalna, ale mimo wszystko uzyskujemy w ten sposób 676 mW, czyli 0,67 W. No, niewielka różnica, kilkadziesiąt miliwatów, no ale może to zaważyć na jakiejś tam łączności. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak to w realiach może być. Także pomiar T62 mamy załatwiony. Ok, mamy podłączoną T82 Extreme. Zrobimy sobie znowu 3 pomiary z akumulatorkiem, 3 pomiary z bateriami 1,5 V. Zobaczymy, jak tam sytuacja na mierniku. Pierwsza próba z akumulatorkami. 26,4 na 5. 26,4,5. I 26,4 wahane na 5. Daje nam 446,684, czyli 0,45 W. No to prawie pół wata, ale coś mam wrażenie, że to mniej niż było przy T62. No ale dobra, sprawdzimy to teraz jeszcze z bateryjkami. Dobra, mamy bateryjki 1,5 V. 28,0 na 1. 28,0 do 1. No 28 dBm. Co by znaczyło, że też ma wyższą moc na akumulatorkach i ma 630,95 mW, czyli 0,630 W. No, jest różnica zauważalna, niewielka, ale zauważalna na korzyść bateryjek 1,5 V, czyli ta stabilizacja nie jest jakaś tam bardzo, bardzo sztywna. Przy okazji zebrania zobaczyłem, że nie powiedziałem o jednej rzeczy, którą ma T82, a nie ma T62. Mianowicie mamy tutaj malutki wibrator. No tak jak w telefonach komórkowych, trochę większy. I faktycznie można to z pozycji menu zmienić, można włączyć, można wyłączyć. Również wibracje, nie tylko dźwięki. Jest to super, kiedy mamy ściszoną, jest głośno, czy gdzieś tam w kieszeni ją mamy, ona nam też zawibruje. I w wypadku alarmów też będzie wibrować. Super sprawa. No i coś, co mówiłem, że zostawię na koniec, to jakie anteny mają poszczególne radia. No i sprawa wygląda tak, że to jest antena
z T62, a to jest antena z T82. Tu jest różnica wymiarów na korzyść T82. Ustawię, żeby było równo. Średnica jest taka sama nawinięcia, ale ewidentnie jest centymetr różnicy w długości. No i zauważcie, że jest przesunięcie nawijania też o jakieś 1,5 cm. Więc zasięg w wypadku, różnica w zasięgu w wypadku T62 i T82 ewentualna jest spowodowana na pewno różnicą w długości anten, nie w różnicą w wysokości, wielkości mocy nadawczej. Zobaczymy sobie różnicę w nadawaniu i odbiorze w terenie. Jaka jest modulacja w tych radiach, sobie sprawdzimy na żywym organizmie, nie na mierniku, tylko sprawdzimy sobie to, jak faktycznie słychać w odbiorniku. No i zobaczymy, które radio ma tak naprawdę lepsze nadawanie i lepszy odbiór. Ok, nagrywamy w drugim dniu, ponieważ wczoraj już była bardzo brzydka pogoda, nie dało się nagrywać, także jest dzisiaj późne popołudnie, stąd ten kiepski stan oświetlenia, za co przepraszam, ale chodzi o to, żeby było bardziej słychać, jak widać. Na początku T82 zobaczymy, jak T82 pójdzie. Odległość 1000 metrów. I z góry chcę tutaj Was przestrzec, nie patrzcie na odległość jak na jakąś wyrocznię zasięgu, bo tutaj nie o to chodzi. Chodzi tylko o sprawdzenie, porównanie sygnału obu tych urządzeń. Próba zasięgu Motorola T82, T82 Extreme 1000 metrów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Próba zasięgu Motorola T82, T82 Extreme 1000 metrów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mamy T82, teraz załatwimy T62. Próba zasięgu Motorola T62, Motorola T62, próba zasięgu 1000 metrów. Próba zasięgu Motorola T62, Motorola T62, próba zasięgu 1000 metrów. Kolejna lokalizacja 1400 metrów w linii prostej. Motorola T82. Test łączności Motorola T82 Extreme 1400 metrów. Motorola T82 1400 metrów. T62. Test łączności Motorola T62 1400 metrów. Test łączności Motorola T62 1400 metrów. Prosiliście też o to, żebym zmierzył SWR takich antenek. Okazuje się, że pomiar wypadł bardzo, bardzo dobrze. W Motorola T82 antenka ma niezwykle niski SWR. Na początku pasma na 446 pokazuje poniżej 1,2 z tendencją do spadku w górę pasma. To znaczy, że możemy być spokojni o nasze radiotelefony, nie uszkodzą się od bardzo długiego nadawania. Mają co prawda wbudowaną funkcję TOT, to znaczy, że wyłączą się po 60 sekundach ciągłego wtrzymania przycisku nadawania w celu zabezpieczenia właśnie radia termicznie oraz w celu oszczędzania naszej baterii i nieblokowania pasma. Mimo to możemy być spokojni, możemy nawijać ile chcemy, a radio nie zostanie uszkodzone, bo w normalnych warunkach ta antenka ma bardzo niski SWR. Jeśli chodzi o podsumowanie, można powiedzieć, że
T62 jest świetnym, podstawowym, tanim radiotelefonem, dającym w niskiej cenie bardzo dużo użytkownikowi, który nie jest wymagający, użytkownikowi, który nie potrzebuje mieć super drogiego sprzętu z jakimiś super dodatkowymi opcjami, chce się połączyć z rodziną na wycieczce czy na swoim osiedlu z innymi użytkownikami PMR. Natomiast Motorola T82 jest praktycznie tym samym co T62, jeśli chodzi o parametry techniczne. Posiada dodatkowe opcje w samej konstrukcji, posiada podwyższoną ochronę przed warunkami atmosferycznymi, więc będzie dedykowana dla osób, które właśnie tego szukają. Mimo to testy pokazały, że radiotelefony posiadają bardzo zbliżone parametry, posiadają bardzo podobną modulację, posiadają bardzo podobną moc. Wszelkie różnice, jakie mogą zaistnieć między tymi radiami, mogą zaistnieć w szczególnych warunkach, kiedy albo warunki atmosferyczne typu bardzo silny wiatr może wpływać na tor mikrofonowy, albo bardzo silne zakłócenia przy jakichś innych stacjach, powiedzmy GSM, czy w polu silnych zakłóceń innych urządzeń. Te radia mogą pokazywać różnice. Ewentualnie na granicy zasięgu T82 może pokazywać dużą przewagę nad T62 odbiorczo z racji tego, że ta antenka jest jednak dłuższa, jest większa. Teoretycznie powinna posiadać większy zysk. Niestety nie da się tego sprawdzić tak dobrze na mojej głuchej antenie odbiorczej, ale mimo to odsłuchanie tego testu może już jakieś wnioski nasunąć. I to ostatecznie do Was należy, wybór radia, to Wam ma ono pasować i Wam się ma podobać, więc ocencie sami, czego potrzebujecie. Ja rekomenduję oba, nie mogę postawić na piedestale jednego, dla mnie one są ex aequo. Jeśli chodzi o Motorolki, to wszystko. Chciałbym Was zaprosić na naszą stronę www.planawaryjny.com. Znajduje się tam bardzo dużo ciekawych informacji, ale też mapa łączności z naszymi użytkownikami wciąż powiększającymi się. Możecie dołączyć, zapisać się, uzyskać znak wywoławczy i używać go i na CB, i na PMR. Oczywiście zachęcam też do brania udziału w comiesięcznych testach. 13 każdego miesiąca o godzinie 20. Wtedy cała Polska radiowo uruchamia się na CB Radiu i na radiach PMR. Także zachęcam, zapraszam. Jeśli materiał się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie, jeśli tego nie robicie. A my widzimy się w następnym odcinku.